Cześć, z tej strony Valencianistas z AppGallery. Dzisiejsze wideo poświęcimy technologii kryształowej energii oraz postaram się wskazać elementy, które uważam za warte rozbudowania w jednostkach T12. Skupimy się jednak nie na tych technologiach dla najsilniejszych graczy, a dla trochę słabszych wypełniaczy szturmów. Które umiejętności rozbudować? Które umiejętności bardziej przydadzą się liderowi szturmu? Jak bardziej pomóc swojemu sojuszowi w wydarzeniach drużynowych? Zanim odpowiem na te i inne pytania, chciałbym obwieścić dobrą nowinę wszystkim graczom, którzy grają w State of Survival przez platformę AppGallery. Musieliście poczekać kilka dni na nową kampanię od AppGallery dla gry State of Survival, ale na szczęście kampania jest już live, a co więcej, wydatki poczynione w grze od 1 października również wliczają się do tej kampanii, mimo że ta wystartowała dziś, 5 października. Kampania jest bardzo prosta w swojej konstrukcji i doskonale znana graczom. Mianowicie za każde 20 euro lub 17 funtów lub 109 zł lub 19 franków szwajcarskich wydane w State of Survival otrzymamy 20 gems od AppGallery. A za każde uzbierane 96, 150 lub 550 gems otrzymamy kupon, którym możemy zapłacić za kolejne pakiety w grze. Kupony są o równowartości 12 euro, 24 euro, a nawet 110 euro, więc jest to naprawdę przyjemne. Wróćmy do technologii kryształowej energii. Zakładam, że pierwszą czerwoną stronę mamy zrobioną. Jest ona najkrótsza, robi się ją najłatwiej i najszybciej oraz najmniejszym kosztem czerwonych drzask. Aczkolwiek daje nam również najmniej bonusów. Najważniejszym z nich są oczywiście jednostki T12 generowane co 2 dni w ilości 960 sztuk, porówno 320 żołnierzy z każdej formacji. Przechodząc do piechoty, jest to pierwsza jednostka, która według mnie powinna zostać odkryta i uwaga, jej badania zmaksymalizowane zanim przejdziemy do kolejnej formacji. Dlaczego? Otóż każda formacja T12 ma umiejętność specjalną. Dla piechoty jest to kryształowa tarcza, która to umiejętność tworzy tarczę przed jednostkami piechoty na początku walki. Ta tarcza absorbuje, czyli pochłania obrażenia wrogich jednostek. W podstawowej wersji ta umiejętność ma 3 poziomy, która sprawia, że nasze jednostki piechoty są w stanie pochłonąć najpierw 250%, a później o wiele więcej obrażeń rywali. Jak to wpływa na przebieg bitwy i dlaczego ten parametr jest taki ważny? Zmienia diametralnie sytuację po ataku. Działa zarówno w ataku solo, jak i w rajdach. Przyjrzyjmy się tym raportom. Jak widzimy w pierwszym raporcie zwycięskim ataku solo, umiejętność kryształowej tarczy była aktywna na poziomie 12 oraz ochroniła przed obrażeniami 37 żołnierzy. Ale moment, dlaczego u gracza Krzysztof tarcza poziomu pierwszego ochroniła aż 543 żołnierzy? Gdzie tutaj logika? Otóż musimy cofnąć się do raportu głównego. Tutaj zobaczymy, że łącznie rannych zostało 116 moich żołnierzy, a 37 z nich zostało ochronionych przed obrażeniami. To dodatkowe ponad 30% ochronionych żołnierzy. Z drugiej strony rannych żołnierzy gracza Krzysztof było 46 904 żołnierzy, plus ochronionych 543, czyli nieco ponad 1%. Czy teraz widzicie różnicę? Oczywiście wpływ na rannych ma też fakt zwycięstwa lub porażki w danej potyczce. Sprawdźmy więc raport przegranego rajdu na gracza Mama Angel 86. W tym przypadku kryształowa tarcza na poziomie 12 ochroniła 3826 żołnierzy spośród 82 951 rannych. To jest 4,6%. To znacznie więcej niż 1% przy przegranym przez Krzysztofa ataku. A co byłoby, gdyby więcej graczy Art of Death miało wyżej rozbudowaną umiejętność kryształowej tarczy? Prawdopodobieństwo, że byłby to udany szturm ataku, diametralnie zostałoby zwiększone. Pamiętajcie o tym i rozwijajcie umiejętności waszych oddziałów. Cześć!